Hondzie są mistrzami we wprowadzaniu zmian na lepsze, których nie zauważasz ani nie doceniasz, dopóki nie wrócisz na starszy model i nagle nic nie ma sensu. A tegoroczna Honda CB650R z i-klaczem jest tego najlepszym przykładem. Zapraszam. Zmiany, zmiany, zmiany. Tak jak powiedziałem na początku, Honda jest mistrzem we wprowadzaniu takich drobnych zmian w motocyklu i tak naprawdę dostajemy teoretycznie niby cały czas ten sam znany model, bo cóż nowego można wymyśleć przy CB650R, czyli rasowym, flagowym, powiedzmy, jednym z flagowych Nakedów jeszcze w tej stylistyce Neo Sport Cafe właśnie od Hondy. A tu okazuje się, że ten motocykl na 2024 rok dostał całkiem sporo zmian i to zarówno tych kosmetycznych, jak i istotnych z punktu widzenia techniki, technologii i samej jazdy. Bo oczywiście znajdziecie tutaj nową lampę, która jest teraz postawiona lekko bardziej pod kątem, ale wciąż nawiązuje do stylistyki Neo Sport Cafe. Znajdziecie nowe wloty powietrza z tymi całymi panelami, które są jedną z bodaj najbardziej kontrowersyjnych zmian w całym tym motocyklu. Teoretycznie rama jest prawie taka sama. Mamy te same hamulce, bardzo podobne koła, praktycznie ten sam silnik. Zmianie uległa rama pomocnicza i tutaj cała sekcja tylna razem z kanapą i teraz motocykl jest trochę bardziej smukły od swojego poprzednika. Oczywiście zauważyć należy też, że zmianie uległ główny tutaj wyświetlacz i komputer pokładowy, dlatego że mamy 5-calowe TFT wraz z nowym systemem Hondy, który moim zdaniem jest bardzo fajnie działający, dlatego że po pierwsze, tak jak motocykle Hondy bardzo często jest chirurgicznie wręcz czysty, z drugiej strony oferuje łączność ze smartfonem i obsługujecie wszystko jednym joystickiem, co jest super. Da się to zrobić dosłownie w minutę, jest po prostu bajecznie proste, bardzo łatwo działające, a jednocześnie mamy kontrolę trakcji, mamy kilka podstawowych wskazań, bardzo fajnie to działa. W tym całym Neo Sport Cafe trochę jednak chodzi też o wygląd. I tutaj zdania przy premierze tego motocykla były bardzo podzielone, dlatego że niektórym się to podobało, innym nie. I najmniej podobały im się te wloty powietrza. Mi osobiście z boku czy z przodu podobają się bardzo. Muszę przyznać, że faktycznie może trochę gorzej wygląda to z pozycji kierowcy, gdzie one tutaj jakoś tak odstają i kiedy teraz odbierałem w Polsce właśnie CB650R, jakoś we Francji nie zwróciłem na to uwagi na premierze, a teraz jak go odbierałem, pomyślałem, że to faktycznie tu mogłoby to się jakoś tak fajniej zgrywać z całością, bo z punktu widzenia zza kierownicy rzeczywiście one są takie sobie, ale cała reszta motocykla jest naprawdę bardzo zgrabna. Ten Candy Red hondowski, przepiękny lakier. To jest jeden z ładniejszych lakierów w Hondzie w ogóle. Ale zwróćcie na taki drobny detal, że mamy lagi, no to będę showa, o zawieszeniu będzie chwilę później. Mamy lagi w kolorze brązowym, ale mamy felgi, zobaczcie, pokrywa zaworów, tutaj całe pokrywy silnika, tylną felgę, wszystko w maczowanym kolorze. Wygląda to naprawdę, moim zdaniem, pięknie. Nakedy powinny być ładne, ale koniec końców i tak służą do jazdy. Jest to motocykl miejski, nie oszukujmy się. Na trasie nakedami nie jeździ się specjalnie najfajniej. To chyba, że satysfakcjonują Was prędkości rzędu 110-120 max gdzieś tam na autostradzie i nie przeszkadza Wam to, że cały czas w Was wali. Jeżdżę bardzo często autostradą do Warszawy i wiem, że sporo z Was jeździ tymi nakedami, więc się da. Natomiast istotna jest ergonomia, a CB650R jest motocyklem nad wyraz wygodnym. Raz, że kanapa oferuje rozsądny poziom komfortu, bo rzeczywiście da się w siodle spędzić praktycznie cały dzień, przejechać mnóstwo kilometrów. Na testach zrobiliśmy ich 100 kilkadziesiąt, niespełna 200. Ja jadąc do domu robię z automatu 200, więc wiecie, da się tym jechać. To, co mi się podoba, to kierownica.
Kierownica jest stosunkowo wąska, ale nie tak wąska jak na przykład w modelach bardziej sportowych. Więc mamy komfortową, taką naprawdę zrelaksowaną pozycję, która jeśli tylko trochę się bardziej nasadzicie, pozwoli Wam przyjąć bardziej agresywną pozycję, do bardziej agresywnego jeżdżenia, bo silnik też troszkę na to pozwala, za chwilę o silniku, ale też, jeśli się wygodnie rozsiądziecie, jest dość wygodnie, szeroki zakres ruchu. Jeździłem tym motocyklem Moto Gymkhana, bo wpadłem do Czarka Lipskiego, do Puław na szkolenie i rzeczywiście tym motocyklem da się zarówno ciasno zawracać, zarówno ganiać winkle, gdzieś po jakichś górach, wypaść na wycieczkę za miasto i przede wszystkim niszczyć w samym mieście, bo do tego został stworzony najbardziej. Jeśli chodzi o pozycję, ergonomię, tutaj kąty ugięcia, jest to dla mnie satysfakcjonujące. Jedyna rzecz, jaka mi przeszkadza, nie przeszkadza mi wysokość siodła, bo tutaj mamy 810 mm, więc jest zupełnie ok dla gościa 1,70 m. Natomiast jedyna rzecz, jaka mi trochę przeszkadza, to tutaj stosunkowo niewielka ilość przestrzeni w tym miejscu na but. Dlatego, że jeśli cofniecie stopę i tutaj gdzieś wypychacie piętę, to albo za chwilę uderzacie o set pasażera i jeśli macie większy but niż ja, czyli ja mam 9,5, 9, czyli 42,5 rozmiar buta, no to mi zaczyna być tu już trochę mało miejsca. Jeśli macie dużo większe stopy, może być jeszcze trudniej z tym. Natomiast rzecz, którą zauważyliśmy już we Francji na testach przedsezonowych i ja, i Wąs, zresztą Tobiasz też na to zwraca uwagę, że coś gdzieś tu gmyra nogą, jak się jedzie w czasie jazdy. Ten specyficznie wyprofilowany wahacz, jeżeli właśnie tutaj odsuniecie stopę do tyłu trochę, jakby podbija Wam w piętę i czuć, kiedy pracuje to zawieszenie, czuć to normalnie na butach, że gdzieś tam dostajecie. Z drugiej strony noga trochę opiera się o osłonę łańcucha, a z tej strony właśnie o ten wyprofilowany wahacz. No i taka specyfika. Trochę to jest jedyna rzecz, którą mam do zarzucenia ergonomicznie tej Hondzie. Sama jazda natomiast to jest absolutna bajeczka z dwóch przyczyn. Po pierwsze, mamy tutaj rzędowy silnik, rzędową czwóreczkę, która jest absolutnie aksamitna. Więc niezależnie od tego, czy toczycie się w mieście, czy wjeżdżacie za miasto, czy jedziecie agresywnie, czy chillowo, ona zawsze oferuje Wam naprawdę perfekcyjnie gładkie działanie i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zawieszenie szoła, mimo że nieregulowane, jest zestrojone dość neutralnie. Wiadomo, że nie jest to zawieszenie sportowe, które pozwoli Wam wyciskać z tego motocykla 7 poty, ale jest bardzo komfortowo, z lekkim nastawieniem na jazdę dość szybką. Jest bardzo wyczuwalnie, jest mięsiście. Nie zauważyłem, żeby tutaj, wiecie, zaczynały dziać się jakieś dziwne rzeczy, a momentami gdzieś tam lataliśmy sobie czasami troszkę szybciej. Dalej mówię, nie jest to zawieszenie wyczynowe, nie jest to zawieszenie sportowe, ono nie zrobi takiej roboty jak w motocyklach sportowych na agresywnie atakowanych zakrętach, czy na torze, kiedy atakujecie tarki. Nie tędy droga, to jest motocykl miejski, to jest Neosport Cafe. Generalnie całą swoją stylizacją nawiązuje bardziej do stylu miejskiego, troszeczkę gdzieś tam trąci stylem retro, więc wiecie, to nie jest maszyna do zasuwania, ale jeździ świetnie, jeździ się nią wygodnie. Jeździ się nią bardzo przewidywalnie. Fajne jest też to, że stosunkowo niewiele pali, o czym też za chwilę przy danych technicznych, ale od tego roku CB650R jest wyposażona z automatu w taki fajny bajer, który wystaje nam tutaj z prawej strony silnika. I jest to rewolucyjne, hondowskie, elektroniczne sprzęgło, elektronicznie sterowane sprzęgło, bo sprzęgło jest najzwyklejsze na świecie i nawet macie linkę, macie klamkę i możecie operować nim w każdym dowolnym momencie, manualnie, bez konieczności przełączania czegokolwiek. Wystarczy, że używacie klamki jak zawsze. Ale oprócz tego, o czym mówiłem więcej, więc teraz o e-clutchu tylko sekundę. Oprócz tego macie tutaj moduł, na który składają się dwa silniki elektryczne. Całe sterowanie, czpień sterujący sprzęgłem, który otwiera, zamyka, klei i otwiera to sprzęgło. Jest podzielony też na 3 części. Za jedną część odpowiada silnik otwierający, za drugą część zamykający. Trzecia część to jest Wasz palec, Wasza klamka, linka i manualne sterowanie. I teraz w momencie, kiedy nie chcecie używać klamki sprzęgła, a uwierzcie mi, że bardzo szybko się nauczycie, że nie chcecie go używać, cała operacja sprzęgłem jest wykonywana automatycznie. Motocykl szczytuje sobie milion czujników zewsząd
i doskonale wie, w którym momencie potrzeba wysprzęglić, w którym momencie zasprzęglić, ile dać półsprzęgiełka i objawia się to tym, że po pierwsze walicie biegi bez klamy, powiecie, no quick shifter też to robi, nie? Naprawdę, nie ma quick shiftera, który szczególnie przy minimalnych prędkościach tak płynnie i bez szarpania zmienia biegi jak e-clutch, bo tu de facto zmienia się ze sprzęgłem. Quick shifter nie robi nic ze sprzęgłem. Quick shifter też tu jest, bo przecież tam też jest czujnik. Jeździłem nawet Gymkhanę na tym. I okej, momentami przy najciaśniejszych nawrotach chciałbym się wspomóc tym półsprzęgłem i w tym momencie zgadnijcie, co robię, no po prostu sobie łapałem klameczkę i wspomagałem się półsprzęgłem. Ale da się to zrobić nawet dość szybkawo jeżdżoną Gymkhanę, dlatego że goniłem tutaj Daniela, mojego serdecznego przyjaciela, który startuje w Mistrzostwach Polski w klasie Pro Moto Gymkhany. No i umówmy się, dobra, był szybszy ode mnie sporo, ale nie aż tak bardzo strasznie dużo szybszy. W sensie ten motocykl w miarę dawał radę. Jak popatrzycie po oponach, to też tu jest praktycznie zamknięty przód, tam już niewiele da się zrobić. I da się z tym systemem jeździć naprawdę rewelacyjnie. Dla mnie osobiście to jest najfajniejsza rzecz, nie tylko w tym motocyklu, ale chyba najfajniejsza premiera od Hondy na cały ten rok. E-clutch jest przypięty do silnika oczywiście, więc 3 sekundy na jego temat. Po pierwsze, fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj motocykl, który tak naprawdę jest prawilnym nakedem. Czyli w zasadzie jest wyzutym z owiewek i ostrej kierownicy motocyklem sportowym z rzędową czwórą w środku o dość sportowej geometrii. Sam silnik 650 cm, generuje 95 koni, nieco ponad i trochę za mało momentu obrotowego moim zdaniem. Wrażenia same z niego są takie, jak nim jeżdżę, mam cały czas wrażenie, że wiecie, no w silniku jest dużo elementów metalowych, które sobie rotują, ruszają się góra, dół, lewo, prawo i tam kręcą, obracają i tak dalej. Ja mam z tego silnika wrażenie, bo on jest tak gładki, że w środku nie ma żadnych elementów metalowych, które rotują, etc., 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 tylko jest ten taki, jak dzieciaki w pewnym momencie miały manię na slime, czy nie wiem jak to się nazywa, czajcie te takie rozciągliwe glutoplasteliny? To ja mam wrażenie, że cały ten silnik jest napędzany dokładnie tym. I tam nie ma żadnego momentu, kiedy wyczujecie jakikolwiek stukot, terkot, hałas, czy cokolwiek w tym stylu, co jest znane z mnóstwa konkurencyjnych konstrukcji, bo silniki chociażby bardzo często europejskich marek właśnie pracują, jakbyście tam, wiecie, nasypali wiadro gwoździ albo w ogóle no, grzechotniki okrutne. A tutaj nie. To jest tak miękkie i perfekcyjnie spasowane, że się w głowie nie mieści. Jeśli chodzi o same osiągi, ja osobiście nie jestem wielkim fanem rzędowych czwórek. Może pewnie dlatego, że się na nich nie wychowywałem. Wychowywałem się na singlach raczej, ewentualnie V2. I rzędowe czwórki pojawiły się w moim życiu troszkę później. Nie jestem fanem, dlatego że momentu obrotowego mamy tutaj 63 Nm. I tak naprawdę zarówno moment, jak i moc są dostępne bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o obroty. I trzeba się do nich dostać. I nie zrozumcie mnie źle, ten silnik w każdym momencie jest turboelastyczny. Jesteście w stanie wstać z 30 na godzinę z 5 biegu i on sobie rozwija swoje skrzydła i zaczyna się wkręcać i zaczyna sobie jechać. Natomiast po ekscytację wynikającą z bardzo dynamicznej jazdy musicie się, jak to w rzędowej czwórce konkretnej, udać pod te bardzo wysokie wartości obrotów na minutę, bo maksymalna moc jest dostępna przy 12 000. Więc wiecie, jeśli jeździcie
delikatnie i robicie taki short shift, że za wcześnie zmieniacie biegi, jedziecie w okolicach 4 czy 5 tysięcy obrotów na minutę, to tym silnikiem się jedzie bardzo gładziutko, jedziecie sobie zmieniacie biegi i chcecie sobie bardzo niziutko, wszystko się dzieje super płynnie. Ale w momencie, kiedy chcecie mu odwinąć, i to na przykład mi wyszło na MotoGymkhanie, w momencie, kiedy z pachołka z nawrotu do nawrotu mamy kawałek prostej i chcemy odwinąć i wiecie, w Gymkhanie jest tak, że robisz nawrót, bach na chwilę, full power, do ostrego dohamowania i następnego pachołka. To tu na dole nie ma tego. I to jest ta rzecz, no właśnie w rzędowych czwórkach, za którą ja nie przepadam. Ale jeżeli jesteście maniakami wysokich RPM-ów, to tu znajdziecie sporo zabawy. Czas na matematykę, tabelki, inne te pierdoły, które lubicie z jakiegoś powodu, więc dane techniczne. CB650R e-Clutch na rok 2024. To silnik 650 cm, 95 koni z leciuteńkim dodatkiem, 63 N. Ważne jest to, że pełna moc jest dostępna przy 12 tysiącach obrotów na minutę. Moment obrotowy troszeczkę niżej, ale też nie oczekujcie, że przy 4000 on będzie super wstawał. Mamy na wyposażeniu cudowny, najcudowniejszy, zarąbisty wynalazek Hondy, czyli e-Clutch. Mówiłem o nim trochę, jeśli chcecie więcej, byłem na testach przedpremierowych tego systemu we Francji i cały film znajdziecie na kanale, wyświetli Wam się karta gdzieś tutaj. Dalej, 207 kg masy własnej, 15,5 prawie litra wlejecie do środka, 810 mm kanapa, jest git, chcecie zobaczyć jak chłop 1,70 m na nim stoi? No, dwie nogi o tak, na ziemię. Więc jeśli chcę sobie postawić jedną nogę super płasko, to drugą sobie muszę trochę, to drugą tak prawie sięgam do ziemi. Więc jedna płaska albo dwie na palcach. Jest ok generalnie. Zahamowanie, jak to w Hondzie odpowiada system Nissina z gumowymi przewodami. I zwykło się mówić, że generalnie wiecie, o Honda zawsze tutaj oszczędza i nie daje oplotu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mig jest taki, że którym motocyklem Hondy nie jeżdżę, choćby to była Africa Twin i jeździłem nią po torze, no to wystarcza. I jest bardzo dozowalne wbrew pozorom właśnie. Ja nie wiem, może przyzwyczajenie ze starych chrupów, ale mi tam nie przeszkadza, że tu nie ma super brzytwiastych jakichś Brembo i wszystkiego w stalowym oplocie i na turbopompie. Mi się tymi motocyklami hamuje zupełnie spoko. Tak jak wspomniałem, zawieszenie mamy Show SSF BP, czyli tam z podzielonymi funkcjami, w jednym tłumienie, w drugim odbicie. Wiadomo, ma być lżej oficjalnie, nieoficjalnie to zawieszenie jest po prostu tańsze, ale tak naprawdę Honda i nie tylko Honda używa, mnóstwo producentów używa tych zawieszeń i one są po prostu wystarczająco dobre. Świetne brązowe felgi. I co jeszcze miałem powiedzieć? O spalaniu miałem powiedzieć. Producent mówi, że powinniście spalić nieco ponad 5 litrów na setkę. Prawda jest taka, że przy tym takim dynamiczniejszym tripie to mi wychodzi tutaj o 5 z trochę większymi groszami. Ale przy bardzo takim stonowanym to z kolei już tylko 4 z groszami. Więc możecie zakładać, że spalicie wszystko pomiędzy 4 a maksymalnie 5,5 w zależności od dynamiki, z jaką będziecie się poruszać. Czyli jest naprawdę, naprawdę bardzo rozsądny. Do tego, jak wspominałem, kontrola trakcji, łączność z telefonem, no i jak zwykle w Hondzie, uszczypnę Was trochę, kochani, klamka sprzęgła bez regulacji. No i tak teraz sobie pomyślałem, że narzekam na tą klamkę sprzęgła bez regulacji, a użyłem jej 2 razy jeżdżąc w tydzień tym motocyklem i to tylko przez pomyłkę, jak się na początku zapominałem dojeżdżając do skrzyżowania i łapałem ją bez sensu. A jak ją złapiecie, to po prostu jest gorzej, bo musicie wyłapać ten moment, kiedy to wszystko łapie, a tak to po prostu dojeżdżacie, dohamowujecie sam bez sprzęgła. Jest bez sensu. Więc dobra, cofam.
walić, że klamka jest bez regulacji. Nikogo to w tym motocyklu nie będzie obchodzić. Szybko przechodzę do podsumowania, bo zaraz mnie pieprznie burza. Plusy, kochani, łączność i ta elektronika, i klacz, i klacz, i klacz, i klacz, i klacz, i klacz jeszcze raz. Kolorki, bo mi się bardzo podobają, prowadzenie nade wszystko, dlatego że jeździ się nią fajnie i szybkie zakręty, rewelacyjnie komfortowo się jeździ nią po mieście. Komfort termiczny też jest bardzo dobry. Pytali nas, czy tu się nic nie grzeje. Teraz jeździłem, jak było parę naprawdę gorących dni, nie grzeje się, jest zarąbiście. Prowadzenie w czasie gymkany mi się po prostu podoba. Minusy: dół silnika, bo chciałbym, żeby on szybciej wstawał, ale to taka charakterystyka. No ale mogę sobie powiedzieć, że mi się nie podoba. Nie podoba mi się... Co więcej? Nie podoba... Zdecydowanie kwestia ergonomii tutaj tego obszaru, że jest tu mało miejsca i ja cały czas dostaję tym wahaczem po nodze, albo tu uderzam, albo to mnie rusza, a wolałbym, żeby to jednak było jakoś, nie wiem, może dłuższy rozstaw osi, troszeczkę odsunięty wahacz i by załatwił sprawę? Być może, nie wiem. Tutaj odnajduję odrobinę dyskomfortu. No i minusem można nazwać, powiedzmy, te wloty powietrza. No to będę przy moim pierwszym kontakcie zupełnie tego nie zauważyłem, ale teraz po paru dniach faktycznie z tej strony to jakoś tak to wygląda tak sobie. Mogłoby być zaaranżowane lepiej. Podsumowując, CB650R z e-clutchem jest genialnym sprzętem do miasta i za miasto. I jeżeli jesteście umiarkowanie ambitnymi riderami, to ono Wam po prostu da jeszcze frajdy, a jednocześnie zdejmie z Was obowiązek robienia czegoś lepiej, żeby się przesunąć na wyższy level, bo jeżeli chcecie, ale grzmi, muszę naprawdę stąd zaraz spadać, jeżeli chcecie szybko, fajnie pojechać w zakrętach, to obejrzyjcie film o e-clutchu. Tam rzeczywiście, jeżeli bach, 2-3 biegi zbijacie, bo wpadliście nagle za szybko, on jest mega wystabilizowany i cały ten motocykl trzyma się mega kupy. Do tego jest wygodny i jest stosunkowo niedrogi, bo musicie za niego zapłacić tam okolice 42 000 złotych. Za 650, za 4 gary, za innowacyjny system, za ładny, stylowy motocykl i mega wygodny. Jakość wykonania by Honda, wiecie, to jest takie hondowskie. Jakby mogliby zdjąć naklejki i by było wiadomo i tak, że to jest Honda. Napiszcie, co sądzicie o tym, czy jeździcie albo jeździliście starszą CB650 jakimś neosportem, co sądzicie o e-clutchu. Jestem ciekaw, wiem, że opinie będą podzielone, także sekcja komentarzy na dole jest Wasza. Dajcie łapkę dla algorytmu i żebym uciekł na sucho do domu. Subskrybujcie kanał, bo jak dotrę do domu i mnie ta burza nie zatłucze, to będą następne filmy, w których się widzimy. Trzymajcie się, kochani, na razie.